Bum, cześć siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie supermarket Lidl w Minecrafcie. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeśli nie wierzysz, zobacz poprzednie materiały. Jeśli chodzi o to, jak udekorować tego Lidla, to pokażę Wam to teraz ze względu na to, że nie będę marnował Waszego czasu na odcinku. Później będziecie mogli sobie do tego wrócić. Zrobiłem tutaj taki w pełni zautomatyzowany sklep, bo nie oszukujmy się, w Minecrafcie głównie działamy na komendach, jeżeli chodzi o serwery, więc tutaj jeżeli ktoś będzie podchodził, kliknie sobie prawym, no to sobie tam po prostu wybierze ten produkt i automatycznie zapłaci pieniążki za niego. Tutaj mamy taką lodówkę, tu mamy oczywiście regały, tu również mamy taką mniejszą lodówkę, no i tutaj standardowo przeważnie na końcu każdego Lidla są lodówki, więc tutaj również te lodówki umieściłem. Zrobiłem taki oto design tego wszystkiego, moim zdaniem wygląda to naprawdę spoko, więc możecie sobie to zbudować i na pewno nie pożałujecie, jeśli zbudujecie coś takiego u siebie na świecie, tudzież na serwerze. Teraz na ekranie wyświetla Wam się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania tego projektu. Możecie sobie zrobić screena, zdjęcie, tudzież wrócić do niego, jak już będziecie chcieli przejść do budowy. Teraz z kolei wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego obiektu. Jak widzicie, nie jest on za duży, ale wierzcie mi, z pewnością Wam wystarczy. Możecie również sobie teraz zrobić zdjęcie, screena lub jeżeli nie chcecie, to pamiętajcie, że zawsze nad moją kamerką te wymiary będą jeszcze przez dłuższy czas. I teraz pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary podawane są od tego bloku, do tego bloku, od tego bloku, do tego bloku, od tego bloku, do tego bloku i od tego bloku do tego bloku. Tutaj będziemy mieli 3 odstępu i tutaj również będziemy mieli 3 odstępu. Także żebyście to po prostu wiedzieli. No i co? Przejdźmy do budowy. Będziemy budować tak samo jak każdy nasz projekt, czyli będziemy budowali ściana po ścianie. Zaczniemy sobie od ściany frontowej. W takim razie bez przedłużenia przejdźmy do budowania. Zacznijmy sobie tutaj od lewej strony, czyli nie od wejścia. I teraz robimy sobie tak o 1, 2, 3, 4, 5, no możemy nawet na 6. To sobie robimy na wysokość 3 kratek. Elegancko. No i tu na 4. kratce oczywiście robimy sobie coś takiego, żeby nam to wszystko fajnie wyglądało, nie? No i to sobie przeciągamy tak naprawdę o tutaj do samego narożnika. Ok, teraz od tego narożnika robimy sobie 1, 2, 3, 4 odstępu. Później robimy tutaj 1, 2, 3. No i podnosimy sobie na wysokość 4 oczywiście coś takiego i dociągamy sobie tutaj do tego miejsca. Teraz robimy odtąd 1, 2, 3, 4, 5, 6 i znowu podnosimy na 4 i tutaj sobie przeciągamy ponownie coś takiego. Teraz robimy 1, 2, 3, 4, 5, przepraszam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No i znowu podnosimy na 4, dociągamy sobie dotąd i wszystko sobie tutaj ładnie wypełniamy, żeby nam to wszystko wyglądało elegancko. Ok, to już mamy w taki oto sposób, żeby to nam ładnie wyglądało. Ok, no i tutaj powiedzmy sobie robimy 1, 2, 3 odstępu i robimy sobie na 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo tutaj będziemy mieli nasze logo z napisem Lidl. No i teraz tak o, tutaj w tym miejscu jeszcze przeciągamy sobie w ten sposób, wysuwając o 1, 2, coś takiego, no i tą część mamy już zrobioną, jeżeli chodzi o przód. Przejdźmy w takim razie do lewej strony. Jeżeli chodzi o lewą stronę, no to tutaj robimy sobie całą ścianę, wypełniamy sobie w taki oto sposób. Ok. Tutaj mamy to zrobione. Tu akurat nie będzie żadnych szyb. Akurat te supermarkety są tak prosto zrobione, że tutaj naprawdę nie ma jakiejś większej filozofii. Zaznaczmy sobie od razu filary, czyli od tej strony robimy 3 odstępu. Podnosimy sobie na 4, 3 odstępu, na 4, 3 odstępu, na 4. Teraz z tej strony również zaznaczmy sobie, w którym miejscu będziemy robili dach. No i tutaj już myślę, żebyśmy sobie polecieli z tym do góry, żeby łatwiej nam było to zaznaczyć. Ok, tu będzie środek. Super. Z tej strony również robimy tak samo, czyli sobie to ładnie, pięknie podnosimy. Ok, to już mamy zrobione. No i teraz tak oto sobie dociągamy do góry, do góry, do góry. Tu sobie oczywiście to trzeba połączyć elegancko, żeby nam to wszystko ładnie wyglądało. Cyk, 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 cyk. Ok, to już mamy. No i teraz ostatecznie musimy jeszcze tutaj dołożyć sobie nasze białe ściany, żeby ten supermarket wyglądał tak, jak powinien wyglądać, nie? Czyli tutaj sobie robimy coś takiego i mamy to zrobione. Ja sobie tutaj jeszcze tylko zaznaczę, o, cyk, 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 żeby mi się to nie pomyliło, jak to zbudować i kolejną ścianę również mamy zrobioną. Przejdźmy w takim razie tutaj do tyłu.
Tył będzie dosłownie tak samo prosty, ponieważ tutaj robimy litą ścianę w taki oto sposób. Tu żadnej filozofii nie ma i nie musimy się tutaj specjalnie zastanawiać. Naprawdę te obiekty, jeżeli chodzi o supermarkety, to są proste, bo tak naprawdę robicie dokładnie to samo z każdym supermarketem, czy to Biedronka, czy cokolwiek innego. Robicie dosłownie to samo i po prostu zakrywacie dach, po prostu nawet tym samym materiałem, bo wy zakrywacie to cegłami. Więc to naprawdę jest banalnie proste i tu sobie również wysuwamy o jeden i tak naprawdę tył również mamy skończony, zostanie nam po prostu dociągnąć dach. Przejdźmy sobie teraz tutaj do naszej ostatniej ściany. Ok, no i skoro mamy tutaj tą ostatnią ścianę, no to tu również sobie to przeciągamy, łącząc sobie to w taki oto sposób. Super, tu już nic nie robimy, ponieważ tu będzie już szła lita szyba, więc tutaj możemy sobie to podmienić. Nie wiem, czy jest sens, żeby wam pokazywać, jak wstawiam szyby. Na pewno jest wam sens pokazać, w którym miejscu robię wejście, a wejście robię dokładnie w tym miejscu, wejście robię sobie na 2. Ciach, czyli tutaj robimy 3 odstępu, ciach, raz, 2, 3, 4 i na czwartej, znaczy 2 odstępu między szybami i znowu, nie? No i teraz tu po prostu wstawiam sobie szyby, także może stryknę palcami, bo nie wiem, czy jest sens wam pokazywać, jak wstawiam tutaj szyby, bo to nie jest raczej jakaś wielka filozofia, nie? Po prostu sobie wstawiam szyby. Ok, no i tutaj oczywiście jeszcze podnosimy sobie do góry w taki oto sposób, czyli tutaj robimy cyk, coś takiego, do góry, do góry, do góry, do góry. W taki oto sposób to mamy zrobione, no to tu oczywiście pilnujemy tego, żeby nam się to wszystko równo zamykało. Ok, mamy coś takiego, jak już zrobiliśmy sobie te okna, mamy coś takiego. No i teraz tak naprawdę możemy sobie tutaj wszystko zamknąć ładnie. W taki oto sposób. Ok, coś takiego, no i wstawiamy sobie pionową ścianę w tym miejscu i tak naprawdę mamy to zrobione. No i teraz może po prostu przejdźmy do dachu. Dach jest banalnie prosty, niemniej jednak zanim zaczniemy robić dach, to przyda nam się okorowane drewno. Dlaczego? Ponieważ tutaj na tej wysokości przeciągamy sobie jedno okorowane drewno w ten sposób. Ok, no i teraz tak naprawdę robimy 2 odstępu. Ok, czyli tutaj zróbmy raz, 2. Tu sobie przeciągamy w taki oto sposób, łącząc. Z drugiej strony również robimy raz, 2, ok, przeciągamy sobie coś takiego, no i teraz na środku mniej więcej wymierzamy sobie środek, ja tak na oko sobie strzelam i nawet równo wyszło. Jezu, uwielbiam to, kiedy robię coś na oko i wychodzi równo. I tu mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 odstępu. Z drugiej strony mamy również 8 odstępu, także wszystko nam się zgadza, mamy szkielet naszego dachu zrobiony. No i teraz tak naprawdę jedyne co nam pozostaje to zamknąć cały ten dach. No moim zdaniem jest to banalnie proste, nie wiem czy wam się chce to oglądać, czy to po prostu przyciąć dla was. Na pewno robimy coś takiego. Ok, pamiętajcie tylko proszę, że tutaj jak macie coś takiego, to robicie normalnie, żeby było wypełnione ładnie, żeby tu też było od wewnątrz wystopniowane. Żeby nie było takiej, wiecie, fuszerki, że będziecie mieli tutaj tak nieładnie wystopniowane, czyli teraz w tym momencie również sobie robicie może nie to, więc tutaj będziecie musieli sobie zrobić oczywiście coś takiego, że sobie tutaj robicie cyk. Ok, przeciągacie kolejny, elegancko, tu znowu przeciągacie tak, w ten sposób. Teraz zostawiamy tutaj znowu cyk, żeby to się wszystko zgadzało i tak dalej, i tak dalej. Także no tak wypełniamy ten dach, także ja stryknę palcami i przejdę już do tego może jak zrobić ten napis, co? No bo i pokażę wam jak wygląda skończony dach, bo bez sensu żebyście patrzyli jak ja tu ustawiam te klocki, nie? Ok, i skoro dach już mamy zrobiony, to przejdźmy teraz jeszcze do oświetlenia tego. Ja sobie zrobiłem tak, że tutaj zdałem sobie jedno oświetlenie w tym miejscu. Tutaj dałem sobie cyk, cyk, coś takiego. O, w tym miejscu można zrobić też coś takiego. Tutaj na narożnikach niestety widocznie ja musiałem trochę niżej ten dach robić ostatnio, bo mi się fajnie to zazębiało, ale no trudno, zrobiłem dach o jeden wyżej niż jest w projekcie. Ale też wygląda super. Ok, i teraz tak o. Dałem sobie oświetlenie tutaj, tutaj. Tu oczywiście również 2 odstępu. Tu sobie na środku zrobiłem ciach, tu również na środku ciach, bo tu się wszystko fajnie zazębia. Tu 2 odstępu i wszystko nam się elegancko zgadza. I tutaj również możemy sobie zrobić w taki oto sposób oświetlenie, nie? No i teraz tak o.
co zrobić tutaj z tym napisem? Ja ten napis robię w taki oto sposób, że na początku daję sobie L, czyli robimy coś takiego, że robimy sobie cyk i tutaj lecimy dalej. Gdzie jest ten boczny pasek? O, tutaj cyk. Teraz dajemy sobie dookoła ciach i takie robimy 2. Teraz robimy sobie D. D jest troszkę trudniejsze, ponieważ musimy zrobić coś takiego od góry, od boku. Moim zdaniem to D w ogóle nie wygląda jak D, ale ciężko inaczej je zrobić w Minecrafcie. Coś takiego robimy. Teraz dajemy jeszcze sobie z lewej strony ciach i dajemy sobie ramkę dookoła w taki oto sposób. Dla mnie to trochę wygląda jak takie trochę dziwne B. Może coś w ten sposób. No i teraz ostatnio dajemy literkę I, czyli gdzie to jest? O, tutaj jest ten paseczek, elegancko, robimy sobie coś takiego. No i oczywiście odramówkę dookoła, git i mamy Lidla i robimy coś takiego. Na odwrót postawiłem Lidl. Ok. I wszystko nam się zgadza i naszego Lidla mamy już zrobionego. Teraz tak, na pewno troszeczkę Wam wyszło inaczej niż w projekcie. Jeżeli Wam zabrakło materiałów, to przepraszam, bo ja zauważyłem jeden błąd, że tutaj na pewno troszeczkę inaczej, chociaż nie, ja dobrze to zrobiłem, bo ja po prostu, no nie w tym miejscu podpinałem to. W tym miejscu to podpinałem, nie ustawiłem tak o. No, coś takiego tutaj robiłem, nie? Jeżeli chodzi o oświetlenie. Tutaj w tym miejscu, aha, tutaj z tej strony podepnę, ale z tej strony podepnę. No, coś takiego, no i tu u góry też mogę sobie jeszcze podpiąć w taki oto sposób, nie? No, to jeżeli chodzi o oświetlenie, to w zasadzie tyle. Jak widzisz, w pełni gotowy Lidl wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. Jak zawsze kwestia tylko dobrania odpowiednich dekoracji do biomu i budynku, jaki projektujemy. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, Xa i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo dziękuję Ci, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i udanego pierwszego tygodnia w szkole. Na pocieszenie u mnie zobaczycie shortsy we wtorek, środę i czwartek oraz kolejny odcinek już w piątek. Cześć i życzę Wam powodzenia.